Ja pierdzielę, to jest mind blowing. Print complete. Dziękuję bardzo. To się po prostu nie mieści w głowie, co się tu odwaliło przed chwilą. Jestem w totalnym szoku. Siemaneczko, dzisiaj będzie Creality K1 Max, taka drukarka 3D, ale to nie taka zwykła drukarka. Ta drukarka to jest po prostu mind-blowing, ryje beret, po prostu drukuje, uwaga, z prędkością 600 mm na sekundę. To jest w ogóle niewyobrażalne. Mój stary, poczciwy Ender 3, z którego właśnie przesiadłem się na tą drukarkę, w porywach drukował do 150 mm. A ta drukarka potrafi 600 mm. Oczywiście to jest taka hyperspeed. Normalna prędkość tej drukarki to jest 300 mm na sekundę, co i tak jest 2 razy szybsze, a i tak Enderem się drukowało przeważnie 100, a nawet mniej, zależy z jakiego materiału. Tutaj w standardzie jest 300 mm na sekundę. Zresztą to jest zupełnie, słuchajcie, inna epoka konstrukcyjna i technologiczna od drukarki, od której zaczynałem, czyli Ender 3. Zresztą wiele osób z Was pewnie zaczynało od Endera 3, wiele osób ma Endera 3. Złego słowa nie powiem o tej drukarce, bo wydrukowałem na Enderku 3 naprawdę fajne rzeczy. Ona nadal działa, troszeczkę może straciłem zapał, no bo jeśli drukuje się cały czas z jednego materiału, praktycznie z PLA, czasami z TPU, bo to TPU, no wiadomo, ciężko na Bowdenie bez Direct Drive'a po prostu drukować. Natomiast to drukuje z wszystkiego. Drukuje oczywiście z PLA, z TPU, z ABS-u drukuje, z PETG, drukuje z ASA. W ogóle nie wiedziałem, że taki materiał jest jak ASA. Dopiero przy tej drukarce dowiedziałem się, że są takie materiały, także to jest w ogóle inna historia. Technologia, słuchajcie, jaka tutaj drzemie. Nie trzeba nawet mieć komputera, żeby móc drukować na takiej drukarce. Wystarczy telefon i ta drukarka. Ta drukarka pochodzi z Geekbuying, ale nie tego polskiego. Link daję w opisie, jakbyście chcieli. Około 3500 kosztuje. Słuchajcie, wystarczy ją wyjąć, nie wiem, tam przykręcić bodajże uchwyt do drzwiczek, 3 śrubki odkręcić, podłączyć do sieci, skonfigurować na tym dotykowym ekraniku kolorowym. Wystarczy się połączyć ze swoją siecią Wi-Fi. I słuchajcie, możecie z komórki ściągnąć sobie projekt, wyslajsować go na komórce, czy tam jakoś w chmurze to się dzieje. Tyle, no ja na przykład będąc 50 km od drukarki, będąc w pracy, drukowałem sobie różne rzeczy. Po prostu można to robić zdalnie, online. I mało tego, jeszcze jest podgląd na komórce, bo tu jest kamerka zamontowana, także przez tą kamerkę widzimy wszystko to, co się dzieje. Oczywiście wszystkie parametry druku, wszystko to się odbywa przez internet. Nie, to jest w ogóle kosmos. Także naprawdę zapraszam na odcinek. Generalnie stwierdziłem, że nie będę robił czegoś takiego w tym filmie dzisiejszym, że będę Wam pokazywał, że tam, nie wiem, nóżki zakładam, czy odkręcam 3 śrubki. No generalnie taką instrukcję, jak podłączyć tą drukarkę, bo to jest tak proste, że po prostu nawet szkoda na to czasu. Poza tym, jak już ktoś bardzo nie wie, to są naprawdę na YouTube filmiki, jak odkręcić 3 śrubki kluczykiem. Także to pomijam. Jakoś specjalnie nie nadrukowałem tutaj nie wiadomo czego, żeby, nie wiem, oczarować Was jakimiś super drukami, no bo tak naprawdę mogłem wszystko wydrukować, a wydrukowałem sobie tylko parę rzeczy, które mi się mogą przydać, więc sobie je wydrukowałem. No może oprócz tego pięknego pucharu FIFA, no może mi się nie przyda do niczego, ale zawsze chciałem go mieć i słuchajcie, to jest w rozmiarze takim troszkę wyższym niż na Enderze 3, no bo jednak tutaj jest powierzchnia druku 30×30×30 w Enderze i w tych mniejszych wersjach tej drukarki, czyli w K1 i K1C, która tylko ma dodatkowo po prostu kamerkę, można drukować 22×22×25 cm, także max po prostu jest większy, to jest taki kombik. To jest taka wersja XXL tej samej drukarki, ale nie do końca, bo ta drukarka ma jeszcze dodatkowo LiDAR AI, który skanuje powierzchnię pierwszej warstwy i sprawdza, czy ona jest ok. Także jeśli nie jest ok, dostajemy powiadomienie, możemy zdecydować, czy chcemy nadal to drukować, czy może chcemy przerwać. I w ogóle szereg innych rzeczy, takich inteligentnych, o których za chwilę opowiem, ta drukarka ma.
I to w ogóle nijak się ma do Endera 3, którego wcześniej użytkowałem, którego trzeba było po prostu skończyć, kurde, nie wiem, kurs jakiś rzemieślniczy, żeby umieć drukować na tej drukarce. Tutaj wystarczy sobie z komórki po prostu włączyć jakiś druczek, mówię, nie trzeba mieć komputera, pyk, klikamy, to się wszystko dzieje. Generalnie do czego zmierzam? To jest takie małe porównanie troszkę do tej technologii przeszłości, czyli taki Ender 3 do technologii przyszłości, czyli zupełnie inne rozwiązania konstrukcyjne. Zobaczcie, że ta drukarka ma jeżdżący góra-dół ten stół, natomiast w Ender 3 no, jeździł w tą stronę stołem, nie do góry? Nie, do góry nie, tylko do przodu i do tyłu, natomiast cała ta głowica drukująca jeździła tam lewo, prawo i góra-dół, o, takie rozwiązanie. Natomiast tutaj wszystko jest na paskach, na jakichś super szybkich silnikach, które po prostu niesamowicie zapieprzają, to się po prostu, ja myślałem na początku, że to się zaraz, nie wiem, pourywa. W zasadzie jak coś drukuje na tej hyperprędkości, bo ta drukarka ma hyperprędkość, kurde, nie mogę nawet się wysłowić, taki jestem podjarany, to mam wrażenie, że się tutaj za chwilę coś urwie i szkoda mi po prostu drukować z taką prędkością i zwalniam sobie tam, nie wiem, do 300, czyli tak w ogóle jakaś zawrotna prędkość, ale nic takiego się nie dzieje, słuchajcie. Zapieprza i drukuje idealnie, niesamowite wydruki, na przykład tu już przerwałem, bo to był taki większy troszeczkę cube, nie wiem, czy to akurat będzie widać. Słuchajcie, to było drukowane w ogóle bez supportu. Bez supportu w ogóle. Ona ma takie chłodzenie tego filamentu, który tam się drukuje, że on jakby w locie zastyga. Można dosłownie bez supportów dużo rzeczy ciekawych drukować, bo to zastyga, po prostu zostaje schłodzone w miejscu. Jedno z moich najbardziej ulubionych udogodnień w tej drukarce to samo poziomowanie stołu. Autopoziomowanie. Pamiętacie, w Enderze 3 trzeba było to robić od czasu do czasu i było z tym sporo zabawy, no chyba że ktoś miał już jakieś zamontowane czujniki i tak dalej, no bo w Enderach też to można było mieć. Natomiast tutaj jest to oczywiście już w standardzie, więc drukarka przed każdym drukiem najpierw się samo poziomuje. Cała jest zabudowana, jak widać, w takiej konstrukcji, a nie wygląda jak kombajn, jak Ender 3, no jednak taki stojący troszeczkę straszydło. Teraz jak tak patrzę z perspektywy czasu, to Ender 3 wydaje mi się takim jakby no protoplastą, znaczy generalnie większość tych drukarek pierwszych, takich DIY i tak dalej, no właśnie wyglądała tak jak Ender 3 i spoko, niech sobie wygląda tak jak wygląda, to w ogóle jakieś takie wrażenie fajne w sumie robiło czasem, jak koledzy do mnie przychodzili, czy coś, widzieli taką drukarkę, to jest takie wow, no wygląda jak statek kosmiczny. Natomiast tutaj mamy urządzenie, które sobie możemy, tak jak ja tutaj, no nie będzie tutaj akurat stała, ale w studyjku, gdzieś w pokoju czy coś, no to świetnie wygląda w ogóle i mamy, nawet nie wiadomo, że to jest drukarka, także no słuchajcie, no tak to wygląda. Oczywiście drzwiczki są teraz otwarte, więc możecie sobie zajrzeć do środka. Ale do czego zmierzam? Porównując do Endera 3, no to przede wszystkim komfort pracy z taką drukarką. No bo na tym Enderze, no powiem szczerze, przez ileś tam miesięcy po prostu musiałem się uczyć tego druku, tak? To każdy rodzaj filamentu, z filamentami jak ktoś drukuje, to wiecie jak jest. No każdy filament, czy z każdej firmy, nawet PLA, czy jakieś tam Silk PLA, czy jeszcze jakieś no, ABS-y, PETG i tak dalej, to wszystko wymaga swoich różnych ustawień. I to trzeba było sobie samemu jakoś tam metodą prób i błędów obczaić, zapisać swoje presety i tak dalej. Natomiast tutaj to wszystko jest już zaprogramowane do cięcia, czyli do tego slice'owania jest troszeczkę inny slicer, bo wcześniej już używałem Creality Slicera. Teraz to jest Creality Print, no bo wiecie, no inna technologia to i slicer inny musi być. Z poziomu Creality Print, czyli tego programu, możecie w ogóle sobie wejść do tej chmury Creality i tam sobie ściągać darmowe projekty, także nie trzeba wchodzić na Thingiversa czy jakieś tam masę innych różnych serwisów, które oferują darmowe i płatne druki. Creality ma swój taki serwer, swoją taką chmurę, także z poziomu Creality Print, z programu do cięcia, możecie sobie już przeglądać, wybierać jakieś druki, od razu je ściągać, ciąć i uwaga, jednym kliknięciem wysyłacie sobie do drukarki, także też nie trzeba przenosić STL-a do drukarki na jakimś pendrive i tak dalej. Jest tutaj oczywiście wejście na pendrive, nawet pendrive jest dołączony
do tej drukarki, tam jest oprogramowanie i chyba jakieś druki jeszcze do niej i ten Creality Print, natomiast bezobsługowo, bezdotykowo klikacie sobie na komputerku czy na telefonie i wysyłany jest druk. Wybieracie sobie tylko drukarkę, no bo to jest jeszcze tak, że można mieć kilka tych drukarek w sieci jakby domowej, więc wybieracie sobie, na którą się ma drukować, a może na wszystkie. Jednym kliknięciem drukujecie, macie podgląd z tej kamerki, która tutaj jest w środku zamontowana. Od razu się zapisują w ogóle timelapsy, to też jest ciekawe. No i nie wiem jak wy macie doświadczenia z drukiem 3D, ale ja na Enderku zawsze jak drukowałem, tutaj akurat u siebie na strychu, zawsze był ustawiony, zawsze sobie ustawiałem taką małą kamerkę IP do monitoringu domowego i ustawiona była na drukarkę, ja sobie to po prostu wszystko śledziłem na komórce, no żeby nie ślęczeć po prostu przy tej drukarce, gapić się w nią jak się tam drukuje, tylko od czasu do czasu kontrola na komórce. Tutaj już coś takiego jest wbudowane w aplikacji na telefonie. Jest kamera w zestawie, w drukarce, także nie musicie w ogóle o takich tematach myśleć, a to jest potrzebne, bo do czego zmierzam? Niby ta drukarka jest taka super, hiper idealna, niektórzy by powiedzieli, niektórzy recenzenci, bo też takie recenzje widziałem. Właśnie trochę się zaskoczyłem, muszę powiedzieć, bo no, pooglądałem trochę recenzji różnych i no raczej ta drukarka tam była przedstawiona no, w takim super, hiper dobrym świetle, że to jest w ogóle wow, że to nie, no w ogóle kasuje wszystko inne i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że no troszeczkę się przejechałem mimo wszystko na tej drukarce, bo no miałem tutaj od razu akcję typu zaciął mi się filament w ekstruderze i szczerze rozkręcałem ten ekstruder cały i te dysze wyciągałem kilkukrotnie już, także to nie jest tak idealnie, jak może wam się wydawać albo gdzieś zasłyszeliście. U mnie dowiecie się całej prawdy o K1. To nie jest jakaś taka drukarka, która jest idealna. Powiem szczerze, niektóre problemy znane właśnie z Endera 3 są tutaj też również przeniesione. No to jest chyba już taka tradycja, że no ten filament się potrafi zaciąć, dysza się potrafi zatkać. Zresztą gdyby nie było tak, to po co by dawali narzędzie do przepychania dyszy? No dali takiego szpikulca w zestawie i zestaw cały kluczy razem z instrukcją jak to zrobić, więc coś na rzeczy jest. To nie jest tak, że nie zrobicie przy tym nic. Owszem, rozpakujecie ją, podłączycie, pyk, pyk, działa do pewnego momentu. Parę razy mi się zatkała, zapchała. Musiałem tutaj makaronik z niej ściągać, tak zwany makaron. Jak ktoś nie drukuje, to nie wie, o czym ja teraz mówię. Makaron to jest filament powstały wskutek odklejenia się druku i zamiast drukować się obiekt, to drukuje nam się taki kłębek wełny, popularnie zwany makaronem. No miałem tutaj makaronik, nie śledziłem akurat na kamerce, nie wiem, byłem taki pewny, że to się na pewno wydrukuje, że inna sprawa, że czasami są takie prozaiczne tematy, jak blokuje się filament, bo na przykład się gdzieś skręcił tutaj na szpuli, szpula jest z tyłu, może się coś takiego zdarzyć i wtedy, pomimo tego, że ta drukarka ma czujnik, słuchajcie, filamentu, no to nic, no zablokuje wam się tutaj a tu będzie się drukowało cały czas. Drukowało się będzie nic. Tak też bywa w tej drukarce, że nawet czujnik filamentu, nawet aż sztuczna inteligencja cała nie pomoże wam w tym, żeby wydrukowało się po prostu dobrze, dlatego że ten czujnik filamentu, który tutaj jest zamontowany, on tylko wyczuwa, czy jest filament, a nie czy się przesuwa, więc jak jest filament, to jest ok. I będzie się drukowało powietrze, bo nie będzie w stanie tutaj wyciągnąć nam filamentu, bo się zablokuje, tak? Także to tak działa, sprawdziłem to, przetestowałem na różne sposoby, natomiast miałem taką sytuację podczas drukowania jednego z pierwszych tutaj chyba, bodajże tego słonika, możecie sobie zobaczyć, miał być różowy, taki, natomiast skończył mi się filament, bo tego filamentu tak jakoś mało miałem na tej szpuli. I co się stało? No skończył się filament, ekstruder ciągnął ten filament, a czujnik wyczaił, że już nie ma czego ciągnąć. I wtedy dał znać jakby tutaj do systemu, że no skończył się filament. Drukarka się wtedy pauzuje, dostajemy informację, co robić. Możemy wybrać przerwij druk, albo
całkowicie albo zapauzuj. No to oczywiście wybrałem zapauzuj. Chyba tak to było, już nie pamiętam, albo się sam zapauzował, ale chyba jakoś tak. Tak było, na pewno tak było. Zmieniłem sobie filament akurat na żółty i kliknąłem po prostu drukuj dalej. No także to jest fajna sprawa, bo jak wam się skończy filament w Enderze, no to wam się skończy filament i tyle, no już nie ma przeproś, po prostu się będzie drukowało nic, a tutaj przynajmniej mamy uratowany druk. Ogólnie ta drukarka jest głośna, ale jest głośna jak są otwarte drzwiczki i górna tutaj pokrywa, bo jeśli to wszystko zamkniemy, zakryjemy, przez co wtedy mamy przynajmniej pewność, że ta temperatura w środku jest stała, utrzymana. Nieważne, że macie otwarte okno, drzwi, jest przeciąg i gdzieś tam wam dmuchnie w drugi, się wszystko pochrzani. To jest właśnie potrzebne po to, żeby ten druk zawsze i wszędzie wyszedł dobry. Także możecie tą drukarkę sobie de facto postawić nawet na dworze i wydrukujecie super precyzyjną rzecz bez najmniejszego problemu. Obudowa, bardzo ważna rzecz. Bardzo mi się podoba ten ekranik kolorowy i nie dlatego, że jest kolorowy, jest fajny i fajnie wygląda, tylko dlatego, że obsługa jego jest bardzo prosta, prostsza niż ekranik z pokrętełkiem, który miałem w Enderze. Musiałem szukać jakiegoś menu, żeby wejść, żeby coś tam zmienić, prędkość, zmienić temperatury stołu czy filamentu. Tutaj jakoś to jest tak bardziej rozwiązane, fajnie dotykowo, wręcz na wierzchu. Nie trzeba jakby daleko szukać. Mało tego, ta drukarka ma pamięć, nie pamiętam ile dokładnie, 8 mega, giga, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie wszystkie druki, które wysyłacie do tej drukarki, zapisane są w tej drukarce, bez żadnej karty, pendrive'a i tak dalej. Także chcąc sobie wydrukować jeszcze raz coś, no to nie musicie tego od nowa gdzieś tam slajsować czy szukać na karcie, tylko klikamy sobie po prostu tutaj w taki folderek i wszystkie te druki mamy. To, co było drukowane, to wszystko zostaje w drukarce i oczywiście to jest pokazane od razu ten obiekt, który drukujemy, a nie nazwa pliku. Także to też jest bardzo fajna rzecz. No i teraz tak, czy K1 Max, czy K1C, czy K1 zwykła. Oczywiście to zależy od waszych potrzeb. No ja akurat często drukowałem błotniki do hulajnogi, to jest akurat niedodrukowany i właśnie ta końcówka najczęściej mi gdzieś tam klęczała na enderku. Nie wiem, o co chodzi, ale no im wyżej, tym większe są, słuchajcie, drgania i tak dalej. Nie zawsze mi te błotniki wychodziły, no musiałem zwalniać prędkość i tak dalej. Natomiast na tej drukarce nie dość, że sobie wreszcie będę mógł zaprojektować błotnik na długość taki, jaki był mi faktycznie potrzebny, bo niestety te, które zaprojektowałem, były po prostu już tak na maksa na Endera, na wysokość. Teraz wreszcie sobie będę mógł przedłużyć te parę centymetrów te błotniczki i drukować je takie jak trzeba, większe, masywniejsze, fajniejsze. Także no, ja mam takie potrzeby akurat, żeby mieć taką drukarkę, a nie małą. Małą to już miałem, teraz chciałem mieć dużą, mam dużą, więc tu się pojawiają po prostu nowe możliwości. Wszystko można drukować większe, a nawet pokażę wam jedną ciekawostkę taką. To jest, słuchajcie, podpórka do roweru. Pod ramę i tak się tu rower. I ona ma troszkę więcej jak 30 cm. Nie pamiętam dokładnie ile, 40 parę centymetrów, zdaje się, bo przecież tego typu obiekty można wydrukować sobie po przekątnej na stole. I wtedy zamiast 30 cm robi nam się 40 parę centymetrów. Także, no słuchajcie, tak duże rzeczy można drukować na tej drukarce. Byłbym zapomniał pokazać wam mój najbardziej ulubiony druk, czyli nakładka na hak do mojego czarnego Jeepa i to jest głowa szturmowca z Gwiezdnych Wojen. Wydrukowałem sobie ją z tego filamentu dołączonego do drukarki białego, a po prostu domalowałem sobie tylko flamastrem te oczy i te inne elementy. No wygląda to kozacko, fajnie, musicie przyznać. Kurde, chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać, ale dobra, musicie mi zaufać na słowo. Chodzi o TPU. Kurde, na Enderze 3, no tutaj były jazdy takie, że nitkowanie i w ogóle ten filament po prostu, no przy takich obiektach jak to, taka klateczka na GoPro 11, na 10, na 9, w sumie te kamery są takie same. Oczywiście udało mi się wydrukować na Enderze 3, ale słuchajcie, naprawdę z wielkim bólem, a tutaj ten druk jest po prostu idealny, nie wiem, czy to widać akurat będzie w kamerze, ale ten druk jest po prostu idealny, błyszczący, piękny, bez żadnych nitek, bez w ogóle ta drukarka nie nitkuje, ja tu nie widziałem żadnych nitek, nigdy. Nitkowanie no to jest po prostu taka trochę plaga w drukarkach 3D, natomiast na tej drukarce
No tutaj akurat taką pierdółkę sobie zabawkę wydrukowałem, która się składała z 4 czy 5 elementów, które wydrukowałem sobie po prostu na raz, czyli wszystkie elementy sobie ustawiacie na stole i to się wszystko drukuje bez najmniejszej jednej niteczki. I od razu sobie to porównałem z Enderem 3, wyobraziłem sobie, jakby mógł wyglądać druk tych obiektów na Enderze 3 i zawsze drukowałem na Enderze 3 pojedynczo każdy element, żeby po prostu uniknąć niepotrzebnych tych nitek i przez te nitki generalnie się cuda działy. Natomiast tu czegoś takiego nie ma. Creality K1, K1C, K1 Max nie ma czegoś takiego jak nitkowanie. Różne rzeczy tutaj są wydrukowane, a na przykład ta kostka kalibracyjna, słuchajcie, nie pamiętam ile, ale to się chwilę drukowało po prostu. Zobaczcie sobie na filmiku, jak mniej więcej wyglądał druk, bo to jest po prostu nieprawdopodobne, że ta drukarka z taką prędkością potrafi wydrukować tak precyzyjne rzeczy. To się po prostu w głowie nie mieści. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Pudełko na kasety magnetofonowe. Nie wiem, czy Wam pokazywałem to. To wygląda jak taki plaster miodu, chociaż to nie jest plaster miodu. To jest taki stojaczek na telefon, tu się kładzie generalnie telefon. Chciałem zobaczyć sobie, jak to się wydrukuje bez supportu. To się wydrukowało po prostu w mega szybkim, super, tym hyper tempie. No i wygląda naprawdę, ja pierniczę, idealnie. Największe wrażenie robi prędkość i precyzja druku K1 Max. K1, K1C, te drukarki, mówię, są podobne do siebie, ta jest po prostu większa. No i wiecie co, ta łatwość obsługi tej drukarki sprawia to, że chcemy na niej drukować, bo wystarczy wziąć sobie telefon do ręki, poszukać sobie na szybko na tej aplikacji tam Creality Cloud czegoś fajnego do wydrukowania, klikamy, wyślij do drukarki, mamy za chwilę wydrukowane, naprawdę za chwilę, bo to przeważnie trwa chwilę. Dlatego nadrukowałem sobie różnych pierdół, właśnie takich jak widać tutaj. Na przykład ta łódeczka Banshee, która jest naprawdę wybitnej jakości, drukowała się 16 minut. To na Enderze 3 już, no żeby Was nie skłamać, ale kurde, nie pamiętam, czy 2 godziny, czy tam ileś, coś takiego się potrafiło drukować. A tutaj Hyperspeed 600 mm na sekundę, no po prostu, no ryje beret, co Wam będę mówił. A dla osób, które nie mają zupełnie o tym pojęcia, powiem tyle. Kupując taką drukarkę, naprawdę nie musicie się na druku znać. W sensie podłączycie sobie prąd, skonfigurujecie sobie Wi-Fi, wsadzicie sobie ten filament, włączycie sobie na komórce czy na komputerze ten druk i to się wszystko ładnie, pięknie wydrukuje. I wydaje mi się, że ta drukarka jest celowana dla takich właśnie osób, których troszeczkę wystrasza sama nawet konstrukcja tych drukarek typu Ender 3 i pochodnych i chcemy mieć coś takiego, co kupując podłączymy i ma działać. I właśnie taka jest ta drukarka. Kupując, podłączamy ją i ma działać i działa. Natomiast mówię, pewne problemy mogą się pojawić i tutaj, jeśli ktoś ma doświadczenie z druku na drukarkach tych starszej generacji, no to fajnie, to już będzie wiedział, że tam się mogło coś zapchać, że to trzeba przepchać, że czasami dyszy trzeba odkręcić i tak dalej. Natomiast to są naprawdę mega proste rzeczy. Są filmiki na YouTubie, dosłownie nawet chyba Creality wypuściło. Wystarczy sobie przeważnie odkręcić 2-3 śrubeczki kluczykami, które są w zestawie i gotowe. Mamy ekstruder rozłożony. W sumie to naprawdę nie jest jakieś skomplikowane. Ja się nawet zdziwiłem, że to jest takie proste, bo no niestety zapchał mi się ten ekstruder raz, póki co, przez co druki po prostu w pewnym momencie gdzieś tam się blokowało, stawało i... No ale to jest moja wina, bo jakiś gówniany filament po prostu pchałem, a tych filamentów trochę mam w sumie i chciałem wypróbować wszystkiego, no i się przejechałem. Z drukarką oczywiście przychodzi zestaw narzędzi, żeby w razie czego można było sobie z nią tutaj poradzić. I tak mamy kilka rodzajów kluczy imbusowych, no, szpachelkę do odklejania druku ze stołu, obcęgi do tego, żeby te wszystkie supporty poodcinać, smar i klej. Smar do smarowania tutaj tych wszystkich przekładni, a klej, wiadomo, do smarowania stołu, żeby druk się lepiej trzymał. I muszę powiedzieć Wam jako ciekawostkę, nigdy w życiu, nawet w Enderze 3, nie stosowałem kleju. Zawsze wolałem sobie podkręcić trochę temperaturę stołu, albo po prostu dać jakąś tratwę, żeby się to lepiej trzymało, ale unikałem zawsze kleju. Nigdy nie drukowałem z klejem, po prostu. I teraz na tej drukarce dokładnie to samo stosuję. Podkręcam sobie troszeczkę temperaturę wyżej stołu, znaczy podkręcam sobie temperaturę stołu trochę wyżej i te druki przeważnie się trzymają, a jak się nie trzyma,
to wystarczy sobie jakąś obwódeczkę czy tam tratwę w Creality Princie zrobić, nie ma problemu. No, także oprócz smaru i kleju dostajemy również pendrive'a z oprogramowaniem, taki szpikulec do przepychania hodendu i uwaga, 1 kg filamentu, o nawet go mam tutaj, to jest taki Creality Hyper Series PLA, białe, 1 kg i tutaj właśnie parę rzeczy już z tego zdążyłem wydrukować. Nie wiem, czym się różni do końca ten Hyper PLA, niby to jest oczywiście do tego, żeby drukować z tymi największymi prędkościami. Podobno ten filament jest słaby jakościowo, tak mi powiedział kumpel, natomiast ja wcale tak nie uważam. Uważam, że to jest całkiem niezły filamencik, bardzo fajne rzeczy wychodzą bardzo dobrze. Po prostu ten mój kumpel jest miłośnikiem klejenia wszystkiego na stole i po prostu mi się to odrywało czy coś takiego i marudził. Natomiast u mnie się nic nie odrywa, bardzo fajny ten filamencik jest, nie wiem na co narzekać. Ważne, że za darmo. Jak jest coś za darmo, to jest naprawdę dobre. Nie wiem, czy wspominałem, ale wydrukowałem sobie również kilka misek dla kotów. Właśnie z tego białego Hyper PLA, no bo mam parę kotków i chcę, żeby miały dobry dostęp do jedzenia wszędzie. W sumie mógłbym kupić w sklepie miski, ale no przecież mając drukarkę 3D można zajebistą miskę sobie wydrukować z takimi uszami albo na przykład z dozownikiem wody. Dobra, podsumowując, bo nie chcę Was zanudzać, bo te tematy druku 3D są takie bla 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 bla, no można gadać i gadać, a tutaj po prostu chciałem mniej więcej pokazać Wam, o co chodzi w tej drukarce i podsumowując mogę powiedzieć tak, że K1 Max to jest mega kompletna drukarka, którą kurde, nie to, że warto kupić czy polecam, to trzeba kupić tą drukarkę i naprawdę nie kupujcie żadnych innych drukarek. Naprawdę. Słuchajcie, nikt mi nie zapłacił za to, to nie jest jakaś reklama czy coś. Ta drukarka po prostu jest naprawdę genialna i nic lepszego i tak w tych pieniądzach nie znajdziecie. Oczywiście możecie kupić tańszą wersję, tą K1, czyli troszkę mniejszą, też to będziecie zadowoleni na maksa, nie ma problemu. Natomiast jeśli chcecie maksa, czyli mieć po prostu już tak, żeby nie mieć niedosytu, to link do niej zamieszczam w opisie filmu, możecie sobie kliknąć i zamówić coś takiego. Ja Wam powiem, ja jestem mega zadowolony. 3 moich kolegów pokupowało te drukarki i wszyscy są po prostu, zresztą ja nie wiedziałem w ogóle, że taka drukarka jest, jakby mi jeden z kumpli nie powiedział. Później ja powiedziałem kolejnemu kumplowi, który sobie kupił przede mną. Można powiedzieć, że to info o tej drukarce rozeszło się pocztą pantoflową. W tym momencie mamy 4 te same drukarki i wszyscy są tak zadowoleni, że mega zadowoleni po prostu. Wszyscy są mega zadowoleni i jeśli chcecie wy być również zadowoleni, posłuchajcie mnie, zamówcie sobie K1 Maxa i macie wtedy naprawdę wszystko. Polecam serdecznie, link w opisie, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym, cześć!